Зробили печінкою. Surana, surana. Pusto. Dzisiaj obchodzimy Dzień bez futra i to jest okazja, która nas zgromadziła w tym miejscu na wystawie Idy Karkoszki, Bestiariusz. Jest z nami dzisiaj Bogda Witowska i cieszę się, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Jesteś dyrektorką do spraw śledztw Stowarzyszenia Otwartego. Tak. Polska jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o produkcję futer w Europie i jest drugim największym producentem na świecie, po Chinach. Także no, mówimy tutaj o dużej, naprawdę dużej skali problemu. Teraz szacuje się, że w Polsce hoduje się około 6 milionów norek rocznie, które są zabijane na futro. Mówimy też o kilkudziesięciu tysiącach lisów i kilku tysiącach jenotów. Chciałem Cię zapytać o Twoje lisy. Jakie są, jak się zachowują, jak to się w ogóle stało? Nie planowałam nigdy mieć lisa, bo myślę, że nikt tego nie planuje. Parę lat temu przeprowadziłam się na wieś i też z myślą, żeby gdzieś tam stworzyć takie miejsce, w którym znajdą bezpieczną przystań zwierzęta, no, które też na mojej takiej drodze zawodowej napotykam. Udało nam się uratować z fermy futrzarskiej, która już też na szczęście nie istnieje. Ferma została po naszej interwencji zamknięta. Liska Maćka, to był szczeniak lisa polarnego, który miał takie otwarte złamanie łapy. Udało się go uratować, później zaczęła się długa walka o jego życie, ponieważ wdała się już bardzo poważna infekcja. I to był trochę przypadek, bo po prostu tego lisa trzeba było codziennie wozić do weterynarza. Mamy takiego jednego w Polsce weterynarza, który jest świetnym specjalistą od lisów.
I po prostu nikt nie miał na to czasu, więc stwierdziliśmy z moim partnerem, że się po prostu tego zadania podejmiemy i Maciek właśnie u nas został. I został takim też jednocześnie trochę otwartoklatkowym symbolem właśnie walki o zwierzęta hodowane na futro. A rok później o interwencji na fermie lisów w Durzynie uratowaliśmy lisicę Frankę. No i razem bezpiecznie żyją, są szczęśliwe, mam nadzieję. Co was tak wzięło na zabawę? Co? Maciek? Co to było? Franka? Ona sobie zakopała coś. Chodź, misiu, chodź, chodź, chodź. No chodź tam, chodź. Chodź, słoneczko. Opa. Ty z Klarcią byś chciał się pobawić. Maciek, co to było? Masz, misiu. Sadza, chodź. Sadza. No, daj jej też, chamie. Masz, Sadziu. Nie wiem, jak to jest żyć bez zwierząt. Na pewno bym trochę czasu odzyskała. No ale to jest dla mnie naturalne, to, że to zwierzęce towarzystwo jest. Celowo unikam słowa posiadanie zwierząt. Raczej zawsze staram się używać sformułowania, że mi towarzyszy lub mieszka, przebywa. Ale mieszka osobno. Bo ją wszyscy biją. Kiedy wchodzę na fermę, to wydaje mi się, że już w tym momencie chyba nie czuję niczego szczególnego. Staram się być jak najbardziej skupiona. Wchodzę w taki zadaniowy tryb i gdzieś tam jakieś emocje i głębsze takie przemyślenia, no to zdecydowanie na pewno zostawiam za sobą. Staram się raczej unikać kontaktu z zwierzęciem. Wypracowałam sobie jakąś taką technikę, żeby nie patrzeć mu w oczy, a mimo że zajmuję się też dokumentowaniem, filmowaniem, czasami robię zdjęcia. I nie jest to łatwe, ale udaje mi się często tego jednak uniknąć. Chodź. Siadaj. Siadaj. Poczekaj. Wytrzymaj chwilę. Wytrzymaj chwilę. Klara, skup się. Skup się. Klara, skup się. Gdybym nad każdą klatką, każdym zwierzęciem miała się zastanawiać, to nie mogłabym się tym zajmować, bo bym zwariowała od tego myślenia. Zaczęłam mieć widoczne problemy związane z dużą ekspozycją na stres. Zresztą mam zdiagnozowany zespół stresu pourazowego. To jest wpisane w tę pracę. Dopóki się działa i pracuje, to człowiek o tym wszystkim nie myśli, bo nie ma na to czasu. Dlatego najgorzej jest, gdy ma się wolny.
Praca śledcza opiera się na kamerach, ale sposób montażu, sposób wykorzystywania kamer z innych urządzeń, które już nie działają, to wszystko można kombinować, działać z tym. Nie. Wolę ty jednak. Mam większe wyczucie. Fermy i las też nie jest sprzyjającym miejscem dla elektroniki. Każde śledztwo wymaga innych rozwiązań i do tego trzeba się wcześniej przygotować. Nawet jeżeli jest sprzęt w sklepie, to ten sprzęt i tak albo trzeba przerobić, albo trzeba stworzyć kamuflaż, albo trzeba przygotować rzeczy też do tego, żeby taki sprzęt zamontować. Jestem też domorosłym producentem kamuflaży Scotta. To jest Pysia, pompon i ona ma wspaniałe futerko. Tak, Pysia, masz wspaniałe futerko, mruczuś. I to futerko jest bardzo takie podobne do sierści lisów. I można wcisnąć tu kamerę, jak się trochę tej sierści wytnie albo wyczesze. Pysia, bo tu muszę kamerę zamontować. Ej, zjadła kamerę. Sprzątamy, chodź. 4 łapy masz. No możesz coś wziąć. Co? Mruczy. No dla mnie to jest kwestia, czy ktoś cierpi, czy nie cierpi. Zawsze gdzieś takie poczucie cierpienia, tylko może bardziej, jeżeli chodzi o człowieka, gdzieś mnie to dotykało. Nie chciałem działać w prawach człowieka, może bardziej politycznie, żeby dokonywać jakichś zmian, ale skończyło się na tym, że akurat inne gatunki są. Może nieważniejsze, ale samo działanie mnie na tyle wciągnęło, że nie zająłem się prawami człowieka. Jeżeli mogę działać w ten sposób, że moje działania powodują, że zmniejszam to cierpienie, no to staram się to robić. To nie wynika z tego, że kocham zwierzęta, bo nie mogę powiedzieć, że kocham zwierzęta, tak samo jak nie kocham ludzi. Ale też uważam, że bardzo dużo działań jest po prostu niesprawiedliwa. Nie powoduje cierpienia. I z tym się nie zgadzam. Trzeba pokazywać to, że ten system się nie zmienia. System trzeba zaorać. Ale syf w tej Ancie. To jest agregat, nie? Ale on ten agregat tam był. A to światło było? Też to było na to na pewno było. Tak. Mi się wydaje, że tak, że to było. Mało ma tych listów. No a ten tak samo. Czy one tak śpią? Myślę, że tak. Maciek też tak śpi. Ten
Ten nie ma w ogóle zadaszenia. No, drona widzi, bo się patrzy. No tak, ale nie ma deszka. Masakra. Ten to jest na zawiadomienie. Nie wiem, czy bym sobie pozwolił. Znaczy ogólnie tamten jest bez daszka pod zawiadomienie, ale nie wiem, czy on by sobie pozwolił na... No zdechła? Kurde, no. No, ale spotkać tam go nie chciała. Nerwowy człowiek. No ale na pewno zarzuty dostanie, więc no w sumie każda jakaś kolejna rzecz, no to go pogrąża. I jak ja tam siedziałem, jeszcze przed lataniem dronem, to widzę tu wszystko. Po No, prostu a wszystko. południe? Jakie No, drogę. Tu? Tak. Nie, to nie jest droga. Droga jest dopiero tu. Tu? Tak. No to nie zobaczysz, jak ktoś z lewej strony będzie jechać. Stąd też nie zobaczę, tak jak wtedy byśmy tu stali. Ja tu siedziałam na drzewie, tylko siedziałam bliżej tego rowu. No to ja z Friedrichem chyba tak zrobiłem. To jest w ogóle dziwnie, bo to jest takie pochyłe, że stąd w ogóle nie widać tej drogi. To jest kawał tego, a ja tu widzę wszystko prawie. I to pole jest całe ogrodzone płotem. To całe. Więc jakbyście chcieli iść tak jak ja, to trzeba zrobić takie duże koło i tu dopiero wejść. No słuchaj. Chcielibyście... W sumie to też jest ogrodzone, więc ja nie wiem, jakbyście musieli tam dojść. Chcielibyście jakoś tędy iść. Nic się nie dostaniemy, to strasznie zarosło. Żeby było znaleźć takie miejsce, żebyśmy tak się wtedy też przydzieraliśmy. Trochę będziemy głębiej. To matka. Czekaj, na pewno Dobra, teraz to idzie. z dwóch trzeba. I Matka się kurwa. dobra, ja ją odciągam tutaj. Uważaj, dobra. Uratowaliśmy norkę amerykańską z fermy. Jest dość młoda, była dość mocno pogryziona, ma rozległe rany. No i nie miałaby szansy na przeżycie, bo takich zwierząt na fermach nikt nie leczy i prawdopodobnie albo zmarłaby w wyniku tych urazów, albo po prostu byłaby dalej dogryzana przez norki, z którymi była w klatce. Zdecydowaliśmy się ją uratować i dać jej nowe życie w azylu. Okej. Czyli tak, zwierzę odebrane dzisiaj w nocy interwencyjnie, tak? Zwierzę odebrane interwencyjnie dzisiaj w nocy. To co, jesteśmy ready? Wyciągamy dziecko. Zobaczymy, jak się dziecko zachowa. Jakby się... Chodź, nie bój się, nie bój. No chodź.
Taki bobas mały. No czekaj. Pokaż się. Dziewczynka tu jest. O, no to Jest dziewczynka. No rany są jak widać duże. Nie bój się. Duże, ropiejące, zainfekowane. No raczej nie wygląda, żeby cokolwiek ktoś tutaj starał się z tym robić. Mamy wał martwicy wokół. Także na pewno jest silna infekcja. Rana jest w zasadzie na całym lewym boku. Okolice szyi, łopatki. Czekaj, dziedziuś, muszę cię złapać za kark, chociaż nie chciałbym tego robić z powodu tych ran. Chyba nie zrobię, bo masz tutaj tak napiętą skórę. No dobra, musimy cię obejrzeć dalej. czy to w ogóle ma szansę się zabliźnić? Ma szansę. No, będzie trzeba pobrać wymaz na antybiogram. No na pewno na razie dostanie antybiotyk w ciemno. Oczywiście to oczyścimy, trzeba będzie ją znieczulić na wziewce, żeby to dokładnie wygolić. Ogólnie tak jakby kondycyjnie nie jest źle, nie jest jakaś wychudzona. Ale brzuch ją też boli, jest bardzo napięty. Także kto wie, czy to nie jakieś pasożyty. Pokaż się. Tutaj masz paluszki, wszystko kompletne. Okej. Tutaj też już słychać, że mamy świsty na oskrzelach, czyli już zaczęło się rozwijać nam zapalenie płuc. Więc no myślę, że to taki trochę ostatni dzwonek, żeby to zwierzątko ratować, no bo inaczej zapewne rozwinęłoby się albo zapalenie płuc silne, albo na pewno posocznica i byłoby po kiwi, tak? Bo nazywamy ją kiwi. Co kiwula? Będziesz sobie mieszkać w azylu, co? No. Jest izofloran, jest wszystko. Dobra, chodź Nika. Nie bój się, chodź. Musisz na chwilę pójść sobie spać. No już do środeczka. Chodź. Dobra, dziękuję. I tak właśnie jak wtedy ten właściciel fermy mówił, nie? Jak mówiłem, że czemu nie robią nic z takimi ranami. Powiedział, no, że gdyby dziecko się skaleczyło, to przecież też od razu nie leciałby do lekarza. No to ciekawe, czy gdyby dziecko tak się skaleczyło, to by nie leciał do lekarza, nie? Tak, to jest tak wszystko skonstruowane, że tak Wiem, naprawdę no. też nie mają możliwości leczenia ich, No bo nie? jest, Że przy to jest takiej takie... ilości no po prostu nie ma opcji, więc mówienie, że tam jest jakaś sensowna opieka, no to no nie ma możliwości, żeby przy tej ilości zwierząt, Nawet tysięcy jeżeli, tak, ale zwierząt. też nawet jeżeli wyizoluje ją. tak, Wiadomo, no, że tutaj prawdopodobnie no, ten brat lub siostra mógłby ją jeszcze dogryzać. Tak. no Aż do śmierci, ale no tak naprawdę gdyby była wyizolowana, no to w sumie co by to zmieniło? No i tak w gdyby nie wyniku- dali antybiotyków, nie oczyścili tego, to pewnie by i tak umarła, niestety. Już. Z bólu puszczy? Wiesz co, pewnie z bólu i ze stresu, i schodzą narkotyki. No już, dziedziusiu, już, Sadelek. Biedne dziecko. Dobra. Się chowa, zaraz jej tu damy jakieś kocyki. Żeby się miała w co zakopać. To jest dobre. Czekaj, dam taką kryjeczkę. Możesz sobie tutaj iść do tego. Dobra, to co, będziesz dawał znać, jak się Tak, będzie będę czuła? dawał znać, mam nadzieję, że będzie okej. No tak naprawdę kwestia, żeby przyszły te wyniki na Ale Łódzką, jak mam nadzieję, że ujemny, to ja ją od razu już wezmę do Aha, siebie, super, nie? dobra. Zastanawiam się, czy Fajnie. od razu i kurde nie wziąć jakoś, tylko że się boję, nawet szopy mogą się zarazić, ale łódzką, więc tak, kurde. więc ja teraz przy tej ilości, wiesz, wszystkiego wszędzie, Jasne, ciężko mi się będzie tak jasne. ogarnąć, żeby to Jasne. izolować, więc chyba na razie będzie musiała poczekać. I tak jestem codziennie w pracy w najbliższym czasie, więc Okej. Dzięki bardzo. dobra, że tak nie nas- ma sprawy.
Jakże porównywać kogoś, kto potrafił rzucić wszystko, swoją pracę i swoje życie i poświęcić się idei pomocy naszym przyjaciołom za wschodniej granicy? Jakże mam porównać kogoś, kto prowadzi i wygrywa unikalne procesy i staje w obronie zwierząt, których to ciężki los czasami nie zauważamy? Jakże to wszystko porównać? To są rzeczy nieporównywalne. Za tymi wyborami często kryją się pewne wartości. Zapraszamy do nas, proszę Państwa, kolejną laureatkę Kryształowego Serca, pani mecenas Angelika Kimborc, OIRP we Wrocławiu. Pani mecenas jest zaangażowana w działalność pro bono na rzecz obrony praw człowieka i ochrony zwierząt. Jest też współautorką ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futro. Szanowni Państwo, jako Partia Zieloni z dumą prezentujemy dziś projekt ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futra. Liczymy, że w polskim Sejmie, w polskim parlamencie znajdzie się wielu posłanek, którzy ten projekt poprą. Prace nad tym projektem trwały ponad pół roku i bardzo chciałabym tutaj podziękować przede wszystkim pani mecenas Angelice Kimborc z Otwartych Klatek za wielkie wsparcie w tym projekcie. Mamy bardzo duże poparcie społeczne dla wprowadzenia zakazu hodowli na futra. Dane Biostatu wskazują, to jest z 2019 roku, że 73% ludzi, Polek i Polaków, chce zakończenia hodowli zwierząt na futra w Polsce. I mam wrażenie, że wielu posłów, posłanek podobne obietnice składało i ten projekt podpiszą, będą nad nim pracować, a następnie poprą go w głosowaniach i już niedługo, bo w styczniu 2027 roku futra przejdą na Polskę. Strasznie długo. Myślałam, że już miałam taką ochotę chwycić za tą kulę w pewnym momencie. Jeśli chodzi o historię walki o wprowadzenie zakazu, to jest ona dosyć długa i mamy 95 rok, czyli pierwsze deklaracje polityków, następnie 2011, kiedy obywatele biorą sprawy w swoje ręce, składają projekt obywatelski. Następnie kolejne nieudane próby to rok 2016 i 2017. Następnie mamy rok 2020 i słynną piątkę dla zwierząt, która nie udała się, dlatego że projekt zakładał zbyt wiele rozwiązań dotyczących zmian, które dotyczyły różnych grup interesów. Kolejna próba była podjęta w 2022 roku. Jest to projekt posłanki Małgorzaty Tracz i organizacji społecznych. Projektowi nie nadano nawet numeru druku sejmowego i prace nie mogły się toczyć.
Patrz tu. Ja sobie kiedyś obiecałam właśnie, jak zostawiłam na fermie lisa umierającego i sobie obiecałam, że już też nigdy do takiej sytuacji nie dopuszczę i że po prostu następnym razem zabiorę zwierzę. No ale tego dzisiaj nie zrobiłam, bo po prostu lis był w takim stanie, że prawdopodobnie nie dożyłby po prostu do wiezienia do weterynarza. Myślę, że to po prostu też naraziłoby go na zbędne cierpienie. Podejrzewam, że od rana po prostu będzie martwy. No ale to jest ta bezradność właśnie, bo po prostu ta ferma powinna być zamknięta. No jak widać po prostu funkcjonuje. Teoretycznie powinna być kontrolowana. Myślę, że powinien być szczególny nadzór. No ale jak widać tak nie jest, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby kontrolerzy inspekcji weterynaryjnej przegapili te wszystkie rzeczy, które my widzieliśmy. To nie jest jakby przypadek, że akurat dzisiaj tak było. Jakby zwierzęta, jeżeli przebywają w klatkach bez zadaszenia, jeżeli zwłoki się tam składają tygodniami, a sterty odchodów zalegają prawdopodobnie, myślę, że te odchody jeszcze pamiętają śledztwo sprzed 2 lat, bo ewidentnie po prostu nie jest tam sprzątane. No to o czym my mówimy? Giga. Dużo pracy. Ale nie musimy wszystkiego oglądać. W sensie tam jest parę filmów po prostu, które chciałam ci pokazać. Ja zgrałam wszystko, bo nie miałam czasu gdzieś tam tego sortować. To ci po prostu pokażę co i jak. Dużo zwierząt nie ma żadnego zadaszenia. Tutaj akurat jest jakaś spróchniała decha, ale w zasadzie jest tak, że wiesz, jest jakby dookoła fermy teoretycznie są drzewa, ale w zależności od pory dnia, to ten cień jest albo go nie ma i w zasadzie nie ma szans, żeby to chroniło przed deszczem albo słońcem. Jeżeli wczoraj tam temperatura sięgała 34 stopni, to wiadomo, że w słońcu miernikiem mi czasami wyskakiwało 50 stopni. Tu widzimy, jak się po prostu gotują. Powiem ci, że ciężko to wszystko wytrzymało. Na kamerze, ja myślałam, żeby kamerę tylko na bramie, żeby po prostu, nagrać tylko o czym przychodzi, bo już jakby trupy były takie kilkudniowe. Nie były aż tak mocno rozkładające się, ale to też nie były świeże trupy. Wody, jeżeli woda nalewa co kilka dni, właśnie wszystko się rozbija. Pytanie, tak? Zwierzęta mają mieć stały dostęp do wody, nie miały. Ma raz dziennie zaglądać na fermę, ale jednocześnie mają mieć stały dostęp do wody, czyli być może w takie upały powinien częściej po prostu tam zaglądać. Jedzenia to one też tam za bardzo nie miały. Ten jeden lis, który chodził luzem po fermie, to wyraźnie był głodny, bo nawet do nas podchodził, w ogóle się nas nie bał i szukał jedzenia. Po prostu nie wiem, jak PIW zareaguje. Moim zdaniem PIW nas nie dopuści tam do kontroli. Jestem pewna. Nie wiem, mi się wydaje, że... Bo jeszcze nas bagatelizują, tak? Stwierdzą, co to tam, wody nie miały, to pójdzie i naleje, nie? Pytanie, czy to ma się szansę obronić, jeżeli to będzie nowe postępowanie. Tak, brak wody, zanieczyszczone poidła, martwe zwierzęta.
I... No to jest trochę jak z podobny taki przypadek, nie? No tak, ale jednak tam ani prokuratura, ani sąd nie odpuszczają. Przepisy mówią wyraźnie. To są minimalne No warunki. dobra, to róbmy interwencję, to możemy robić jak najszybciej. Dzień dobry, Krzysztof Śmiszek, poseł. Skierowano nas do Pani, Dzień bo dobry. Pani zastępuje podobno Pana lekarza weterynarii powiatowego. Tak. Sytuacja jest poważna, ponieważ Pani mówi, że nie ma Pani pełnomocnych do reprezentowania, więc ktoś, to kto ma? Bo w sprawie kontroli na fermie pod Lesznem, fermie lisów, gdzie jest podejrzenia, właściwie już nawet nie podejrzenie, tylko udokumentowana cała lista zarzutów w kontekście prowadzenia tej fermy, czyli naruszenia po prostu ustawy o ochronie zwierząt. Tutaj w zasadzie nie wiadomo, czy to zwierzę jest w agonii, bo jest też, futro wskazuje na to, że nie jest to zbyt zadbane zwierzę. Nie ma również częściowo jakiegoś zadaszenia, leży w słońcu, tak? Słońce w ciągu dnia przemieszcza się po niebie, zmienia kąt. Te zwierzęta są po prostu narażone na ekspozycję. Tutaj również nie widać żadnego naczynia służącego jako poidło. Jakiś plan dnia i tak nie możemy się zerwać, nie ma tyle osób, żeby teraz mógł ktoś od razu pojechać. Ale jak ustalimy, to się odezwiemy, nie? O której godzinie już to było. Bardzo bym prosił tak uprzejmie, żeby wziąć pod uwagę jakby pilność sytuacji, też takie nasze nastawienie nieinwazyjne i takie, które wskazuje na to, że po prostu zależy nam bardzo na tej sprawie i Państwu pewnie też zależy na tym, żeby na Waszym terenie było to wszystko przestrzegane. Przy mnie padło słowo, że Że dzisiaj kontrola się odbędzie. No i tak się złożyło, że dzisiaj mam za mało inspektorów i po prostu nie może, bo musi ktoś zostać na miejscu, nie może nikt jechać, ale jest taka możliwość, jakby jutro możemy się dostosować do godziny, jutro w ciągu dnia, że tutaj jakby pani podała jutro jakąś godzinę, to my możemy być o tej godzinie. Halo? Bogna, zadzwoniła pani z inspektoratu i mówi, że inspekcja jest możliwa jednak dopiero jutro. Kurwa. No ale... A powiedz, a to będzie wspólna kontrola, czy... Znaczy tak, że jeżeli, wiadomo, że my tam bez zgody właściciela nie wejdziemy, ale jeżeli, nie wiem, przyjedziemy na 11, to oni tam pojadą z nami. A nie dadzą mu wcześniej znać? No tego nigdy nie wiesz. Nic nie widać. Proszę zobaczyć, co tam pod klatką jest. Tego w ogóle nie powinno być, nie? Tutaj też jest robactwo, tam są schody. W jaki sposób walczyć? Jak to zrobić? Jak na przykład... Dopóki pan tam nie wejdzie do środka, jeżeli na przykład byśmy przyjęli, że tutaj faktycznie jest źle, to się wszystko potwierdzić, jak na przykład egzekwować, jak walczyć z tym, nie? składamy zawiadomienie i idziemy do sądu. Postępowanie trwa 3-4 lata, w tym czasie on ma kolejne mioty, kolejne zwierzęta mają te same warunki i być może dostanie zakaz prowadzenia, dlatego walczymy o to, żeby był zakaz. Tak. Zakaz posiadania zwierząt i prowadzenia są wchodzą, nie? Tak, i wprowadzenia działalności gospodarczej. No formalnie to nie należy do pana, tylko jest na panią Donatę, więc tak naprawdę... Tak. A to czyli tego pana idzie ukarać? No on może dostać zakaz pracy ze zwierzętami, tak, futerkowymi na przykład. Ktoś by musiał wyegzekwować, kto by pilnował, czy codziennie Czy on tu nie dojeżdża? A wystarczy, że przyjeżdżałoby na przykład, nie szukam furtki, ale we dwóch, nie? Jeden by wchodził i to też by było My tak. mamy taką sytuację w Kościanie, też właśnie w Wielkopolsce, że pan też miał fermę, dostał zakaz, lisów, dostał zakaz prowadzenia, wpisał ją na swoją żonę, ale wiemy, że formalnie jest na żonę, ale on faktycznie dalej tam przyjeżdża codziennie, co też udokumentowaliśmy, no i teraz też toczy się kolejna sprawa. Czwarte postępowanie. Czwarte już. Wobec tego pana? Tak. Panie Andrzeju, ale Panie Andrzeju, proszę tu się nie unosić, my chcemy wykonać kontrolę doraźną jako organ nadzorujący, ale to już nie jest tematem rozmowy. Dobrze, ja tu Państwu przekażę. Do widzenia, do widzenia.
pan ma udokumentowaną kontrolę z urzędu dzisiaj, bo jakieś kupił jakieś, można to chyba w Lesznie sprawdzić. Jutro ma badanie jakieś lekarskie, najbliższy termin piątek. A właścicielką jest pani 12-13. Donata... On jest upoważniony do kontroli, nie? No ale to nie... Ona jest właścicielką, Ale jej powinna nie ma, ona ma przyjechać. 5 dzieci, on cię wytłumaczył, że absolutnie nie ma mowy. Ona ma 5 dzieci i... A czy to znaczy, że do piątku te zwierzęta nikt tu nie będzie się nimi zajmował? No, tego nie pytałem, pewnie nie. No bo... Bo jakaś opieka, no w każdym razie dzisiaj nie może. No bo wczoraj widzieliśmy, że pan K***ski rano był, teoretycznie tutaj, aczkolwiek był krótko i no z tego, co się przez dziury w płocie zorientowaliśmy, no to... Ale był rano, tak? Wczoraj rano był na chwilę, ale mimo tego, że był, to zwierzęta nie miały wody. Poidła były odchodami zanieczyszczone. Tutaj jest też problem, że zwierzęta nie mają tych dachów. Znaczna część. Jutro będą znowu duże opady deszczu i te zwierzęta nie są zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi. Powiem tak, jeżeli będą nieprawidłowości i Państwo stwierdziliście, to my z kolegą robimy protokół, taki spiwet doraźny i zrobimy. I to się wykaże i postępowanie później, ja nie jest organem, jest powiatowy lekarz weterynarii, na pewno wdroży postępowanie. I mamy, proszę pani, jeszcze jeden tutaj problem dotyczący środowiska, ponieważ poza fermą znajduje się lis. Właśnie próbujemy go złapać, ale nie wiemy, czy się to uda, prawda? Natomiast no tutaj no nie dziwne, że te zwierzątka dookoła tutaj biegają i szukają, prawda, co mogłyby jeszcze zjeść, także no dobrze, no ja czekam na kontakt z pani strony, dobrze? Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. Nie, to nie jest sprawa Inspekcji Ochrony Środowiska, że zwierzę obce dla rodzimej fauny biega wolno. No nie rozumiem. Musicie go wrzucić i go przycisnąć do tej górki. Wiem. Jedyna szansa jaka była, no to... No tak. No. Ja nie wyrażam zgody, żeby to inny sprzęt. Nie chciałbym się tu szarpać ani nic takiego, nie? Bo ja nie mam ani ochoty, ani przyjemności. Ja też panią tego, ale... Bez nakazu nikt nie wejdzie. Ale decyzję nie ma nakazu, dziękuję, do widzenia. Decyzję podejmuje naczelnik, to ja nie mam na to wpływu. To bez nakazu wy nie macie prawa nawet tu wjechać, to jest teren prywatny. Ma pan nakaz, żeby tu wjechać, stać. Panie Andrzeju, jeżeli coś się nie zgadza, niech pan skargę złoży. Nie ma problemu, no to dobra, no to jedziemy na grubo, kręcimy teren prywatny i wtargnięcie. Dobra, jedziemy jeżeli coś nie tak, to niech pan złoży skargę i jedziemy na grubo. To z waszej winy, z waszej. Ja czekam pod płotem, a wy się tutaj nie możecie dogadać. Doskonale wszystkich znają. Jest nakaz, wchodzicie, nie ma, proszę opuścić teren, natychmiast. Panie Andrzeju, my wchodzimy na tą inspekcję. Proszę opuścić, no kurwa mać, no ludzie święto. Powtarzam kolejny raz, proszę opuścić teren prywatny. Jest wyznaczone tabliczki, panie Andrzeju, proszę opuścić teren prywatny, tak? Halo? No hej, no nie udało się, wiesz co, tutaj weszła tylko inspekcja weterynaryjna, panów z policji nie wpuścił, no i jakby też tutaj pan prokurator zadecydował, żeby się opierać tylko na protokole spiwu, w sensie, że jeżeli nawet będą stwierdzone nieprawidłowości, to i tak po prostu będzie wezwany lekarz spiwu na przesłuchanie. Ej, my tam pojedziemy dzisiaj jeszcze raz. Co, na nockę? Co? Nockę? Nie, z drona nagrać. Ja nie wierzę, że te daszki tam są. W sensie chcę to sprawdzić, bo
Zastanawialiśmy się, czy furą nie zrobić kółka, ale jednak trochę ryzyko, nie mamy też krótkofalówek. A to co? Ale z drona, no nie wiem, no bo to jest tak, jakby ktoś mu dokładnie powiedział, co ma poprawić. W sensie, dobra, ja rozumiem, że wodę nalał, czy tam posprzątał, ale kurwa, kiedy on to miał wszystko zrobić? To co? Jak komisja ustaliła? Nie no, chyba tam pojedziemy, bo nie da mi to spokoju. Sprzątał. Daszki pozakładał. Dziurę zabetonował. Wodę nalał. Kurde, wszystko co inspekcji mówiliśmy, wszystko naprawił. Musiał nieźle zapierdalać od wczoraj. Tak, nie zapierdolę. Trupy usunął, a nawet lisy poprzenosił do klatek, które były puste wcześniej. Kurde. To donieśli mu, kurwa, chuj kto. Hej, hej. Hej. Cześć. Co tam masz? Nie mów, że kolejna norka. Prezenty dla Kimi. O, dzięki. Super, fajnie. Ona się mega lubi bawić zabawkami, także możemy iść jej przedstawić, co tutaj przyniosłaś ciekawego. Cześć Kiwuchna. Kiwuchna też w ogóle woła ludzi. A zobacz, już w ogóle nie gryzie. Pamiętasz mnie? Zaraz ją wypuścimy, tylko musimy tutaj zamknąć drzwi i pozbyć się części psów, żeby za gęsto nie było. No już jest w ogóle fajny właśnie efekt, bo ona chodzi i wiesz, zaczepia te zabawy tą guganią. Co Monika się denerwujesz teraz na nią? Zwykle tak się na nią nie chyba ja ją wkurzę. To jest w ogóle niesamowite, że one zupełnie inne dźwięki niż na fermie wydają. No. No bo to są takie dźwięki jej zadowolenia, nie? Zachęcania do zabawy. I to już lekko gryzie, bo już na początku było dużo gorzej. Chociaż i tak masz szpile takie, ostre szpile. Ostre szpile masz, ostre. Chodź to. Chodź, dostaniesz, patrz jakie fajne zabawki dostałyście. Tak, ty chcesz? No dobra, masz jedno. Nie, już wziął smaczka. Chodź. Chodź Malcia. To jest nasza pierwsza woliera. Kiedyś tu fretki mieszkały. Początku, potem były małe szopy, dopóki się tamta nie wybudowała. Bartek. Hej. Jest ekipa, nie? Dobra. To co, ja tam... Wy psy zostajecie. Chodźcie, dostaniecie, uwaga, pod nogi. To dla tych bardziej wystraszonych. Ale dzieci, co na mnie się spinacie? Przecież dałem wam. Chodźcie. No macie. No ale to jest wszystko jedno i to samo. Chodź Bartłomiej. Idzie ciapka. Dzieci szopy, jak ja mam teraz zejść, żeby was nie zdeptać, co? Nie da się. Dzieci szopy. Chodźcie. No,
Agnieszka! Na razie no to jest tak jakby ta część zrobiona. Ogólnie to mają jeszcze nam dorobić taką przedziałkę. Mniej więcej chcemy na wysokości prawdopodobnie tu, jak są te słupy. Żeby można było na przykład wejść i zamknąć ich w jednej części i coś robić, nie? Bo teraz to jest tak, że ciężko w ogóle cokolwiek tam, no jak widać, weź tam teraz wejdź z narzędziami, nie? Więc jeszcze roboty, a roboty. Ogólnie rzecz biorąc tutaj nas czeka. Jedziemy teraz na fermę lisów. Ta ferma już na ten moment jest zamknięta, nie działa od kilku lat. Została zamknięta niedługo po naszej interwencji jakby i też bezpośrednio jakby to była przyczyna. Po każdej umorzonej sprawie czuję takie uczucie, które jest nawet ciężko opisać. To jest mieszanina wkurwienia, jakiegoś takiego dużego żalu. Na zawsze też się zastanawiam, czy coś mogłam zrobić lepiej. No ale ostatecznie tutaj wynik nie zależy ode mnie i tak naprawdę państwo jest po prostu słabe wobec silnych i silne wobec słabych i niestety no, zwierzęta są na jakby samym dnie, na dole tej jakiejś tam drabiny niesprawiedliwości systemu sądowego w Polsce. Nie dość, że te sprawy trwają bardzo, bardzo długo i one się czasami naprawdę ciągną latami, że ferma już sama z siebie zdąży się zamknąć. Oczywiście nie zawsze, ale czasami jest tak, że te fermy się zamykają szybciej niż sprawa się skończy i też tutaj no, sądy wychodzą z założenia, że jeżeli nie ma fermy, to nie ma sprawy. No ale przecież chodzi o to, że ktoś zadał cierpienie jakimś tam konkretnym zwierzętom w konkretnym czasie i niestety no, wyroki zapadają w zawieszeniu, są bardzo niskie. Sądy w orzeczeniach stwierdzają, że jest niska szkodliwość społeczna albo jest na przykład niskie prawdopodobieństwo popełnienia ponownego tego czynu. No jeżeli ferma się zamknie w międzyczasie, no to rzeczywiście no to jest... Teraz chyba czuję przede wszystkim wkurwienie. I oczywiście oni zawsze twierdzą, hodowcy, zawsze twierdzą, że no to jest już ostatni ubój, że oni już mieli to zamykać. Ale prawda jest taka, że gdyby nie my, to by tego nie zrobili i wyciągnęli to po prostu jeszcze kolejne lata, bo to jest chciwość. I oni nie odpuszczą, no dopóki nie zostaną złapani, to nie odpuszczą. No, czuję dużą satysfakcję. Na pewno to jest taki jeden z przyjemniejszych momentów. Widzieć taką pustą fermę. Po większości ferm, które udało nam się zamknąć, nie ma już żadnego śladu, nie ma żadnych klatek, a żadnego płotu. To jest jedno z niewielu miejsc, które w zasadzie zachowało się w takim stanie. No, już jest w stanie znacznego rozkładu, ale tak naprawdę no, klatki, poidła, wszystko jest takie zostawione, jakby ktoś po prostu wyszedł i zamknął bramę. Tam cały czas czuć obecność zwierząt i to nie jest kwestia tylko zapachu,
ale też właśnie sierści i no widać tą obecność zwierząt, ja ją na pewno czuję tutaj. Na tej fermie jest kilka takich klatek, w których pamiętam bardzo konkretne zwierzęta. No. Nie wiem, to wydaje mi się, że to jest pomieszczenie, w którym mógł skurować lisy. Strasznie jebie, więc jebie trupem. Zawsze można zrobić więcej. Naszym największym wrogiem jest czas. No, trzeba podejmować decyzje tu i teraz, ale no, jestem też odpowiedzialna za zwierzęta, które już uratowaliśmy, a które też muszą mieć dobre warunki, a naprawdę nie jest łatwo stworzyć azyl dla lisów i znaleźć to miejsce, żeby one później mogły bezpiecznie też wychodzić z tej traumy po fermie. I to nie jest sztuka przenieść lisa z klatki na fermie do trochę większej klatki w azylu. Dlatego lisa cały czas to będzie klatka i sztuką jest stworzyć mu takie warunki, żeby się poczuł w miarę komfortowo. Jesteśmy to jakoś tam winni tym zwierzętom, które uratowaliśmy. Dlatego nie mogę wrócić z interwencji z, nie wiem, z 100 lisów. No to jest niemożliwe. To jest problem, który nie powinien być na mojej głowie, tylko trzeba go systemowo rozwiązać. Ale system nie działa. Się kręcimy w kółko. Jak lis w klatce. Nie wiem, no nie wiem co będzie, bo już jechaliśmy na pewniaka na ileś interwencji i nie wychodziły, a tutaj w ogóle się może dziać. Wiecie Państwo, my działamy w ramach przepisów prawa. To jest nasz obowiązek tutaj ustawowy. Na dzień dzisiejszy dla nas jest działalność nielegalna, tak? Bo została wydana decyzja o zakazie prowadzenia tej działalności i wyczyszczenie z rejestru. Ferma działa nielegalnie, a nie można zabrać zwierząt. No ja myślę, że jak teraz wykreślam, że powinna być po prostu egzekucja tego, decyzja do egzekucji, wykonanie zastępcze i odbiór tych zwierząt na ich koszt. Wiesz, że masz rację, ale jakby to nic nie znaczy i ten wynik wcale nie zależy od tego, czy masz rację, tylko jest tyle przypadkowych, na które kompletnie nie masz wpływu, od tego właśnie, kto z policji przyjedzie, kto z inspekcji przyjedzie, jak się sam hodowca będzie zachowywał. Jest po prostu tyle czynników, bardzo dużo, więc jakby mnie to denerwuje, bo nie mam tutaj po prostu poczucia sprawczości i się tylko wkurzam po prostu. Spalam się i nic z tego jakby nie ma pożytku, nie? No potem możemy założyć sprawę w sądzie i będzie się ciągnąć przez nie wiadomo raz, że się będzie ciągnąć, wtedy to przechodzi na mnie na kolejne 3 lata co najmniej. Tak jak tutaj, on już był 2 razy skazany i w sumie po, nie wiem, 8 latach jesteśmy w tym samym miejscu. Nie, straszne to jest. Są objawy tutaj, tak jak poprzednim razem były takie nadziąsłowe u 2 sztuk. Tak tutaj u jednego lisa, to jest samiec, z tego co pamiętam. Są takie podobne właśnie tutaj zmiany w kącikach przy wargach. Celem tego postępowania jest czasowy odbiór zwierząt, które są traktowane w sposób określony w artykule 6 ustępie 2 ustawy o ochronie zwierząt, który zawiera cały katalog przypadków. I mamy tam m.in. stan nieleczonej choroby i niewłaściwe warunki bytowania. I jeżeli tutaj skupimy się na tym stanie nieleczonej choroby, to na dzień dzisiejszy mamy kilka takich sztuk. I to są zwierzęta, które potrzebują pomocy teraz, a nie zapewnienia pani, która przecież była przygotowana do tej kontroli i nie zdążyła tego lekarza zapewnić. Ja nie podejmę teraz decyzji, że teraz wchodzimy w temat zwierząt. Od tego jest wójt, który dostanie nasz protokół
nasze informacje i to on podejmie decyzję, czy coś dzisiaj odbiera, czy nie. Wobec tego my mamy też prawo skorzystać z artykułu 7 ustęp 3 interwencyjnie odebrać zwierzęta, których zdrowie i życie jest zagrożone i w tym celu ja bym prosiła panów policjantów jednego asystę. Czyli panowie policjanci nie odbierają dzisiaj, nie chcą odebrać zwierząt, tak? Ja proszę o decyzję. Nie ma takiej potrzeby. Dobra. Komendant powiedział, że jak będzie tu piw i powiedzą, że potrzebują asysty, to im udzielą. Ja nie Dobra. mogę zmusić właścicieli do tego, żeby państwa wpuścić na teren. To jest teren prywatny, wy nie jesteście funkcjonariuszami publicznymi, nas no niestety, ale muszą. No dobra, ale jeżeli jest decyzja powiatowej i w ustawie jest napisane... Ale to nie jest decyzja. Decyzja, jest stwierdzenie. No Stwierdzenie. jest tak? Decyzji nie ma tam w ustawie. Jest stwierdzenie zagrożenia zdrowia. To... No to właśnie Nie, tu nie ma bierzemy czegoś ile takiego. Widziała pani to pismo, czy nie? Czy będziemy się o słówka czepiać teraz, tak? No nie, proszę pani, nie. Cały czas się słówka nas czepia. Tu nie ma, po pierwsze, to nie jest decyzja. Niech po pan drugie, to przeczyta nie ma artykuł zagrożenia. 7 ustęp 3, który nakazuje panu odebrać zwierzę. Właściciel zobowiązał się do tego, że teraz te psy wiezie na zdiagnozowanie. To nie są psy. Przepraszam, no lisy, no czyli czepiamy się słówek, tak? Nie czepiamy się słówek, proszę pana, nie czepiamy się, ale no jakby chcieli państwo papier z inspekcji, przyjechała pani, przywiozła dokument, tak? Komendant powiedział, jak potwierdzi, że należy je zabrać, no i co? I to jest według pani powiatowej potwierdzenie. Nie możemy zmusić właścicieli tego terenu, aby państwa wpuścić. Wy możecie sami odebrać. Ale ja nie odbiorę lisa. To jest chyba zrozumiałe, tak? Ja nie będę Nie, pani kazał, zrozumiałe. nie wiem, słonia zabezpieczyć w zoo. No ja tak samo nigdy w życiu nie miałem do czynienia z lisą. Pierwszy raz Ale może pan widzę. poprosić mnie o pomoc, a ja lisy... Ale ja nie mogę Może pan. zmusić właścicieli Ale do mamy tego, aby stan wyższej państwa... konieczności. Z tego może pan. nie ma stanu wyższej konieczności. To dlatego bez powodu jadą do weterynarza. No, jadą teraz do weterynarza, będą podjęte czynności im. No to jak pani przed chwilą mówiła, że zwierzęta nie wymagają leczenia, a teraz je bierze do weterynarza. I nic kupy nie trzyma. Nie, chwileczkę, niech sobie kamerują. Jak chce też sobie nafilmować. Co nie mogą, a ja nie? Proszę zrobię im zdjęcie. Nie, to nie masz. Nie wolno. Tak się akurat złożyło, że w tym roku robiliśmy właśnie tą wolierę dla stada szopów. Szopy są młode i kiwi jest młoda, więc te zwierzaki łatwo jest wtedy ze sobą połączyć. No i stwierdziłem, że lepiej będzie jej na pewno tutaj w tej dużej wolierze, niż miałaby siedzieć w mniejszej sama. Co, Kiwoszka? Pokaż się dziadygo. Jaka dziadygo jesteś? Czemu jesteś cała brudna? Pokaż się. Dziabaczu. Ona mocno nie gryzie, ale i tak te ich zęby są takie ostre. No i tu miała tą ranę, nie? Na lewym boku, także została takie skołtuniona sierść. Kiwocha. Chodź. Czarna kiwi, czarny Bartek. O. No. Kiwi, kogo ty tam ganiasz znowu? Kiwi, zostaw go! Wiecie, ona go tak męczy zawsze, ale zawsze jego. To jest ten stereo. Kiwi, zostaw go. Chodź, dziady go. Idziemy. No, niech on sobie ucieknie. Nie wolno go gryźć. Osadzonaś, siopa gryźć. Co on ci zrobił? Chodź. Póki jeszcze szopy nie wyczaiły, że ona ma lepsze jedzenie i...
podłączymy ładowarkę. O, dobra, zaczyna działać. Których lepiej widzę. O, bo wszystko na żółto. Z ciężką depresją tu nie ma żartów. Lis. Lisek. Dalej jest lisio. Kurwa, człowiek chce sobie przyrodę obejrzeć piękną i zawsze coś. Albo noga złamana, albo potrącony. Spotkałeś się tak, że jest jeden dziad i sam ubija? Nie. No łazi, jest w roboczych ciuchach. Do takiego wózka, jak jest w Biedrze, zapakowali lisy i wjechali na skurowanie. Zabrali do środka, tak? Tak, te, które były tu, są nieuskurowane i te zabrali. Tu są skóry, tam też są skóry. Dla mnie istotne jest to, że wózek ten ruszyli, ten... Co wwożą zwierzęta martwe, tak? No. Hej. Hej. Cześć. Hej. Witam Państwa dzisiaj serdecznie. Dzisiaj mamy wielki dzień, dlatego że prezentujemy założenia projektu ustawy dotyczącego zakazu hodowli zwierząt na futra. Ta próba dzisiejsza to będzie próba 7. A mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że tak naprawdę ta debata, i to już na takim poziomie konkretnym, bo to były projekty ustaw, toczy się od 13 lat. Myślę, że zbija dosyć trafnie argument hodowców mówiących o tym, że chcemy coś wprowadzić z dnia na dzień, że oni się tego nie spodziewali. Jakim prawem? Dlaczego rościcie sobie prawo do tego, żeby komuś mówić, co ma robić, a czego ma nie robić? To nie jest bolszewizm. My nie mamy komuny. Ja uważam, że to, co robicie, proszę Państwa, jest po prostu nieetyczne. Dużo się powołujecie na etykę. Mówicie o 5 latach, że to jest świetny projekt, że przecież możecie się przebranżowić. Wy też możecie. Mam pytanie do organizacji ekologicznych, tych NGO-sów. Czy jak zamkniecie hodowlę futerkową, to wy też się zamkniecie? Czy będziecie atakować kolejne branże? Bo przecież wszystkie fermy są szkodliwe według was. Wszystko jest szkodliwe. Czy całe rolnictwo będzie zaatakowane? To jest grzech? Że jesteśmy przedsiębiorcami? Że uczciwie pracujemy? Dostaję gęsiej skórki, ale nie dlatego, że w jakiś sposób się was lękam. Ja się boję o Polskę, że naszym krajem rządzą tacy ludzie jak wy. Mamy za naszą wschodnią granicą wojnę. Idzie recesja. Ludzie tracą pracę. A wy zamiast pomóc rozwijać gospodarkę, chcecie ją niszczyć? To po co państwo wypuszczacie zwierzęta?
Po co Państwo wypuszczacie zwierzęta? Państwo forsujecie ogrodzenia. By Pan to określić, kto wypuszcza Konkretnie, proszę powiedzieć. Bardzo proszę o spokój. zwierzęta? Bardzo proszę o spokój, dajmy dokończyć wypowiedź. Pseudoekolodzy. Ale To kto konkretnie wypuszcza? Każda jedna wypuszcza zwierzęta. Prosimy o nazwę tych organizacji. Państwo również. wypuszczają zwierzęta z ferm. Szanowny panie, włamujecie się, robicie spustoszenie, otwieracie klatki, robicie borutę, robicie zamieszanie. Ale bardzo prosimy o konkrety. Proszę podać konkretne wydarzenie tego typu i nazwę organizacji, osoby, które w tym uczestniczyły. Nie wiem, nie pamiętam nazwy. A może to wy? Proszę Państwa, może naprawicie tych spraw tak stygmatyzujących. Szanowni Państwo, jeszcze raz dyscyplinuję. Mówimy do mikrofonów i mówią osoby, którym ja udzielam w danym momencie głosu. Pan Wójcik nie ma w tym momencie głosu, podobnie jak inne osoby. Bardzo proszę pana Daniela Żurka o dokończenie wypowiedzi. Ostatni wątek, szanowni państwo. Niech pan powie, naprawdę, bo ja też się chętnie dowiem, kto wypuszcza. Ja chcę, żeby wybrzmiało jeszcze raz to, że hodowla zwierząt futerkowych jako hodowla klatkowa, nawet przy zachowaniu tych minimalnych warunków utrzymywania zwierząt futerkowych określonych prawem, nie zapewnia możliwości realizacji naturalnych potrzeb gatunkowych tych zwierząt. I zastanawiając się nad tym, czy na takich fermach dochodzi do znęcania się nad zwierzętami, my często oceniamy, czy został zachowany ten dobrostan. Ale hodowla klatkowa sama w sobie jest zaprzeczeniem dobrostanu i to trzeba też podkreślać. A do tego w dodatku dochodzi takie często intencjonalne znęcanie się nad zwierzętami. Póki co nie mamy o czym z wami rozmawiać. Chcecie sobie rozmawiać, to sobie rozmawiajcie. O nas, bez nas, nic wam z tego nie wyjdzie. A jeśli wyjdzie i robicie sobie politykę na nas, pani poseł, jedna, czy druga, czy trzecia, zapłacicie bardzo dużą cenę polityczną. Jesteście kłamcami, oszustami. Nieprawda, na zdjęciu są widoczne zwierzęta. Nagrania pani widziała. Bardzo trudno mi pana usłyszeć, kiedy pana kolega krzyczy. Naprawdę. Bardzo chętnie usiadł pan do dyskusji. Bardzo proszę o zachowanie spokoju. Niestety nie ma prawie jak marszałek Sejmu, by wykluczać z obrad. Wierzę naprawdę, że to jest ta kadencja ostatnia, w której pracujemy nad tym i że to się nie będzie przeciągało dalej. Tutaj myślę, że też wiele posłanek i posłów z różnych ugrupowań, nawet z takich nieoczywistych, będzie ten projekt wspierać. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Także i pamiętajcie, że kto hoduje, musi zrobić wszystko idealnie. I tak robi. To jest ten ideał? Proszę? To jest ten ideał? Pani, tak? Proszę panią, ludzie też chorują. Tak, to nie jest choroba, to jest zagłodzenie zwierzęcia na śmierć. Nie wiadomo gdzie to. Proszę pani, byłam tam, na własne oczy to widziałam. Ja nie będę z panią dyskutować, bo ja mogę mówić o swoim, to co ja znam życie. A życia mam 75 lat. Wyrok Gminy Rzeczypospolitej Polskiej wydany w dniu dzisiejszym przez Sąd Rejonowy Puściani w sprawie do obecności oskarżyciela w sprawie godzina oskarżonego o przestępstwo z artykułu 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt. To jest przestępstwo z artykułu 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt. Za to na podstawie artykułu 35 ust. 1 i 1a ustawy o ochronie zwierząt wymierza mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie artykułu 35 ust. 3a ustawy o ochronie zwierząt orzeka wobec oskarżonego rodzina jego zakaz posiadania zwierząt futerkowych na okres 7 lat. Na podstawie artykułu 35 ust. 4 punkt 1 i 2 ustawy o ochronie zwierząt orzeka wobec oskarżonego Wojciecha zakaz prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej związanej z chowem lub hodowlą zwierząt oraz zakaz pracy związanej z hodowlą zwierząt i wykorzystaniem zwierząt na okres 7 lat.
ze wzruszenia. Tyle lat. 8 lat.